Na wysokiej skarpie nad Wisłą najpierw pojawia się gród książąt mazowieckich. Badania archeologiczne poświadczają istnienie wału drewniano-ziemnego i murowanych wież. Tak mógł wyglądać zalążek budowli, która z czasem stanie się sercem państwa. U schyłku średniowiecza powstaje ceglany zamek w stylu gotyckim. Jego bryła jest jeszcze nieregularna i zachowuje wyraźnie obronny charakter. W XVI stuleciu budowla staje się rezydencją królewską Jagiellonów i zostaje rozbudowana w duchu renesansu. Jej układ pozostaje otwarty i niesymetryczny. Przełom następuje za panowania Zygmunta III Wazy. Dziedziniec zostaje domknięty, bryła przyjmuje kształt pięcioboku, a nad całością góruje wieża zegarowa. Powstaje reprezentacyjna siedziba władcy, symbol Rzeczypospolitej. W XVIII wieku przebudowy epoki saskiej nadają zamkowi pałacowy charakter. August III rozbudowuje skrzydło wschodnie. Powstaje bogato zdobiona fasada od strony Wisły. Stanisław August buduje Bibliotekę Królewską, pawilon łączący zamek z zakupionym przez króla pałacem pod blachą. W XIX wieku, w czasach zaborów, elewacja wschodnia zostaje wzbogacona o arkadową konstrukcję według projektu Jakuba Kubickiego. Z placu zamkowego znikają zabudowania, odsłaniając fasadę zachodnią, która zyskuje neoklasyczne zdobienia. Po odzyskaniu niepodległości budowla zostaje odrestaurowana i przywrócona do historycznej formy siedziby państwowej. II wojna światowa przynosi katastrofę. Najpierw ostrzał artyleryjski i bombardowania, potem grabież i planowe niszczenie. We wrześniu 1944 roku zamek zostaje wysadzony w powietrze. Na dekady znika z krajobrazu Warszawy, jednak nie z pamięci Polaków. 27 lat później rusza wielka odbudowa. Przy placu zamkowym ponownie staje bryła nawiązująca do formy z czasów wazowskich i saskich. To nie tylko rekonstrukcja architektury, ale także odbudowa symbolu, miasta i państwa.